Aha, i znów Warszawa Centralna, ale tym razem pojawia się moja żona Asia i dzisiaj ruszamy do miejscowości Grybów pociągiem Karpaty o 23:32, tym samym, którym z Mateuszem jechaliśmy 2 tygodnie temu, czy tam 3, ale będziemy w pociągu, który zostanie odłączony i skierowany w kierunku Grybowa. No i będziemy tam o 6:37. No i zobaczymy, jak pogoda, bo ma padać trochę. No zobaczymy. Coś byś chciała dodać? Pozdrawiam wszystkich Polaków. No, to idziemy zaraz na peron, a póki co nie pada tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Który w sercach niesie dom. Tak się zrywa nad ścieżką, kręci kręgi nad dniem. Echo łapie nasze śmiechy, niosąc dalej niż wiem. Twoja dłoń, gdy brak tchu. No, szanowni państwo, dotarliśmy do Grybowa. Pogoda jest... Ja chcę powiedzieć, że góry chyba mnie nie lubią, bo ledwo przyjechałam, a już płaczą. No, to tak wcześniej Ale się może zawsze... wieczorem wrócę do domu. I Ten może pogoda pozytywne nastawienie pogoda to jest się najważniejsza poprawi. rzecz. Nie, jest dobrze, siądę. Jest to taka mgła, no. Na razie, a zobaczymy, co dalej. Więc w takich trochę minorowych nastrojach zaczynamy Chyba ty. w Grybowie. Zaraz znajdziemy początek szlaku i zrobimy zdjęcie i będziemy się dalej meldować. Gdybyś kiedyś zgubił znak, zniknął nagle w gęstym tle. No i jest kropeczka niebieska, początek szlaku niebieskiego, granicznego. Ruszamy na szlak, a zaczniemy od wizyty w kościele, bo jest niedziela. Więc będziemy się meldować za jakiś czas. Pada deszcz, a jednak grzej, bo ramieniem wspierasz mnie. Nasza droga jeden. No i po mszy świętej ruszyliśmy na szlak i zobaczcie, wita nas tutaj tabliczka taka fajna. 360 godzin, 450 km. Coś mi się wydaje, że to chyba będzie trochę dłużej. Pogoda no nie rozpieszcza nas. Widać po kamerze, że jest mokra, leje deszcz, a Aśka dalej się zastanawia, czy nie wrócić do domu, Nie, absolutnie. żeby nie przynosić pecha podróżnikom, wędrowcom. Oj, proszę Państwa, jest chyba tu nawet pieczątka. Co to jest tutaj? A nie, tu jest końcówka. Tu jest... Czekajcie, to musimy... Kropki tutaj są dla zdobywców. To zrobimy tylko zdjęcie, nie będziemy zabierali kropek, bo my idziemy w drugą stronę, jeszcze nie zdobyliśmy. Może wiesz, nie. W 2023 roku z Mateuszem i z Tomkiem szliśmy po Bieszczadach i mieliśmy podobną pogodę. No, wiatr wieje pod kątem 90 stopni. Wydaje się, że jest 7 stopni, albo nawet mniej. No powiem tak. No chyba nie chcieliśmy, żeby aż tak to się zaczęło. Ale idziemy. Ale idziemy, no zobaczymy. Jakby to ująć. Jest dynamiczna pogoda. Widać to zresztą. Nie, to nie koryto rzeki. To nasz szlak. Cudownie, po prostu cudownie. Czekam na więcej. No, czekamy, może jeszcze zacznie bardziej padać. No po prostu jest dżdżyście. Ale suniemy do przodu. Mamy dobry humor w każdym bądź razie. Teraz podejście będziemy mieli 200 metrów do góry.
Jakość wideo dzisiaj nie będzie najlepsza, bo no cały czas pada deszcz. Teraz co prawda trochę przestał. My jesteśmy na górze Chełm, czyli pierwszym większym wzniesieniu na trasie. Przed nami 10 godzin do Wysowej. My zaczęliśmy w Grybowie. Dzisiaj w planie mamy 40 km do Wysowej. Tam mamy zarezerwowaną agroturystykę. Teraz zostało nam 30 km, a będziemy szli przez kawałek szlaku też czerwonego, czyli przez GSB, i potem do tego GSB też wrócimy na Jaśle, ale już w Bieszczadach. Więc kolejne wspomnienia szlaku GSB będą w Ropkach za jakieś 20 km. Więc taki jest plan na dzisiaj. A ma się rozpogadzać. Co prawda już nie wiem jak Aśki buty, moje już trochę mokre są, ale nie mniej mokre niż jakby było bardzo gorąco. Więc o. Aśka, wszystko ok? Mówi, że tak. Jak? Mówi ok, jeszcze raz. O. No i szanowni Państwo, okazuje się, że i szlak niebieski, graniczny, szlak karpacki ma swoje kozie żebro, czy tam chryszczatą, czy kozie skały. No proszę, to tu jest tak 40 stopni, 30, bardzo, bardzo ostro. Nie dość, że jest jeszcze mokro, to jest ślisko. I chyba muszę przestać już relacjonować, bo zaraz tutaj się sturlam. Więc o, tak. No, Aśka, potwierdzasz, nie? Tak. Jak szedłem GSB, to mówiłem o tym, że możliwe, że w Beskidzie Niskim no może być błoto. Tak mi tam skisłe błoto to mówiło. No a nasz szlak nas wiedzie teraz przez błotną krainę. Obejdziemy ją tutaj trochę z prawej strony. No więc Aśka zaczęła od hardkoru. A ja mam nadzieję, że ten pierwszy dzień będzie tylko takim ciężkim, a kolejne będą trochę lżejsze, bo słuchajcie, pada non-stop, może nie jakoś ciężko, ale cały czas. Jesteśmy od stóp do głów już, od głów do stóp mokrzy. Błota teraz coraz więcej, a przed nami jeszcze 25 km do Wysowej. Musimy jeszcze gdzieś wody nabrać, zrobić sobie jedzenie. No, znaczy wody mamy pod dostatkiem, tylko takiej może nie z błota. Więc no, błoto. No, ale jest humor. Humor jest. Tak to otóż. Kap, kap, płyną łzy, łezka w łóżach, ja i ty, wypłakane oczy i przekwitłe bzy. Bzy jeszcze kwitną. Tam w oddali jest łania albo jeleń, nie wiem czym z daleka, ale duże jest. Jest sobie. Jak podejdziemy, to ucieknie.
Właśnie kontemplowaliśmy naszą sytuację tutaj na szlaku i doszliśmy do wniosku, że ten wiatr, śnieg, który może gdzieś tutaj jeszcze dzisiaj przyjdzie, Deszcz, to wszystko Deszcz. nam przypomina nasze wakacje w Rowach. Tak wygląda Nad tak, morzem. Nad Morzem Bałtyckim. z jednym wyjątkiem. Tutaj jest cieplej. Kurka wodna. No, taki mamy klimat. Ale może jutro będzie lepiej. No, będzie więcej padało. Na przykład. Ale widoki są takie ładne, takie jak z baśni. Taka droga prowadząca w mgłę i w błoto. I w bajki z mchu i paproci. Czego się spodziewać? Tak, nie wiadomo czego się spodziewać. Co tam nas czeka za rogiem? Błoto. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Właśnie minęło 7 godzin marszu, więc postanowiliśmy coś zjeść. Minęliśmy żółty szlak, który odchodził w lewo na Górę Małastowską. Tam byliśmy w roku 95, będąc na obozie w Krępnej, na rajdzie. Jak jeszcze schronisko było otwarte, to można było tam z niego skorzystać. Na razie jest zamknięte. A przed nami jeszcze jakieś 18 km do celu dzisiejszego, czyli to Wysowej, do czarnego działu agroturystyki. Przestało padać, to jest dobre, ale zrobiło się zimno i błoto jest wszędzie. Ja na pieńku sobie przysiadła na jak to się nazywa? Karimatce. Chyba nie chcę nic mówić. Ej, słuchajcie, Jest okej. No faktycznie jest mokro błoto, ale poza tym wszystko dobrze. Tak, mokro, zimno i błoto, a poza tym jest idealnie. Idziemy w Bieszczady. Tak, właśnie, idziemy w Bieszczady, bo skończy Aśka w Ustrzykach Górnych. A ja pójdę dalej, zobaczymy jeszcze jak to się wszystko ułoży. No, miejmy nadzieję, że się nie załamie bardziej pogoda. Jest godzina 17:30 i w końcu się trochę deszcz uspokoił. Przestało padać, ta Maśka z tyłu idzie. I jest całkiem przyjemnie. Za chwileczkę zejdziemy do Ropek, gdzie styka się główny szlak beskidzki właśnie z niebieskim szlakiem karpackim, granicznym. I mamy zamiar zameldować u Siwejka, to się nazywa, żeby wziąć pieczątkę. Tam spałem 3 lata temu. A potem idziemy do Wysowej, tam może coś zjemy przed snem. I potem idziemy do agroturystyki Czarny Dział przy szlaku już za Wysową, żeby rano mieć bazę wypadową łatwiejszą do schroniska Hajstra, które będzie też takim większym wyzwaniem, bo to będzie 45 km. No to wszystko jeszcze będzie zależało od pogody, bo dzisiaj było tak ślisko i czasami tak błotniście, że bardzo ciężko było iść. A teraz Aśka się tu przybliżyła i ona śpiewa. Ja krzyczę co pewien czas hej, hej, albo ho, ho, bo idziemy przez takie młodniki, gdzie nie chcielibyśmy spotkać niedźwiedzi. One już tutaj są na tych szlakach. Więc do usłyszenia gdzieś tam niżej. No i za każdym razem moim odnośnikiem do stromych podejść jest Kozie Żebro. A jesteśmy od Koziego Żebra w linii prostej jakieś 5 km. I to jego bliźniak. Nie wiem jak się nazywa ta górka, bo ona jest taka po prostu w lesie. Ale posłuchajcie, Kozie Żebro 2. No podejście jest tutaj katastrofalne zejście. My się męczymy już od kilku minut. Więc tak, na niebieskim szlaku jest to podejście, którego się nauczę nazwy górki potem. A na czerwonym jest Kozie Żebro. No, taka jest sytuacja po prostu. Dokładnie. Tutaj w tle widzimy Aśkę, która schodzi do ulicy. Jak tylko stanie na ulicy, to wkroczy na teren głównego szlaku beskidzkiego. Wow, brawo! Brawo ja! Tutaj, widzicie 2 szlaki razem. One idą przez jakiś czas wspólnie. I my teraz idziemy w kierunku Wysowej.
i przez jakiś czas razem z Czerwonym Szlakiem Głównego Szlaku Beskidzkiego, czyli w ciągu ostatnich kilku tygodni byłem dwukrotnie na Głównym Szlaku Beskidzkim, na Małym Szlaku Beskidzkim, teraz na Szlaku Niebieskim, Karpackim. No, chyba muszę wrócić na ten Główny Szlak Beskidzki. Aśka, przyjdziesz ze mną? Tak, przyjdę. Jak ktoś z dziećmi zostanie. No to jak ktoś chce zostać z dziećmi, to zapraszam. A tutaj dzika natura znowu na wyciągnięcie ręki i tam w oddali jelonek albo sarna, bo nie widzę. Pasie się. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Taka cisza. Czat. Dobra, idziemy. I przez chwilę bracia Szlak GSB i Szlak Karpacki Niebieski szli razem. Tak tutaj w Robkach znowu się rozdzielają. W tą stronę idzie się do Ustronia, w tamtą do w Bieszczady, do Wołosatego, albo, tak jak my przyszliśmy, do Grybowa Niebieskim. A w tą stronę idziemy teraz do Wysowej. Aśka już poszła. Ja zaraz się zbieram. I zostało nam około 7 km. Mamy godzinę 45. Jeżeli prawie nic nie widać, to dobrze widzicie, że nic nie widać. Joanna, powiedz mi, co się dzieje teraz. Czekajcie, nie widać jej? To sobie tak, żeby trochę było widać. Chociaż zarys. Kilometr, a wydaje się, że jest 90. To już ostatni kilometr. Który idziemy chyba najdłużej w życiu. No jesteśmy trochę zmęczeni. Dzień był taki męczący. Liczyliśmy, że w Wysowej, która jest tam w dole, coś kupimy do picia, do restauracji pójdziemy jakiejś, a przywitało nas. Miasto jest po prostu jakby dżuma jakaś tu szalała. Koniec świata jakby nastąpił, bo nie ma nikogo. Nie ma mieszkańców. Jest ciemno w oknach. Wszystko pozamykane. Czekają na letników prawdopodobnie, no ale tutaj nie ma życia. A my idziemy do ostatniego domu w tej miejscowości, który leży wzdłuż szlaku, znaczy jest położony przy szlaku, wzdłuż naszej drogi. I dlatego go wybraliśmy, żeby jutro już nie przełazić przez całe miasto, tylko być już na początku szlaku. No, to drodzy Państwo, może jeszcze coś dogramy tam z naszej lokalizacji. Myślę, że dogramy, gdzie śpimy. I powiem tak, no jak na pierwszy dzień z takim deszczem, jaki żeśmy przeżyli na początku, to ciężkie doświadczenie dzisiaj jest. I tyle. O!